Okazało się, że ten Ravensbrück to był obozem doświadczalnym, medycznym. Na apelu zaczęli wyczytywać wszystkie młode kobiety, które przyjechały w tym moim transporcie. Między innymi i mnie. I kazali się nam rozbierać do Golasa. Przez 6 tygodni nigdzie nie wychodziłyśmy. Byliśmy na przymusowej kwarantannie, bo bali się, że mogłyśmy przynieść jakąś chorobę. I dlatego poza bramę baraku nie wolno, tylko na apel i tyle. I z powrotem do baraku. Ale ja byłam niepoprawna, nieposłuszna. Pewnego razu po apelu wieczornym, no to było gdzieś 6 godzina wieczorem, sobie myślę, no jestem już 6 tygodni w tym Ravensbrücku i ja nie wiem, jak ten obóz wygląda. Tylko ta część, gdzie jest plac do apelu i barak i tyle. Ja tu sobie zrobię przegląd. No i po apelu nie poszłam do baraku, tylko tak się przesunęłam się koło ścian baraku i wyszłam na tą uliczkę, główną uliczkę, przy której stały wszystkie te baraki. Chciałam zobaczyć, no jak ten obóz wygląda. Więc po jednej stronie byłam zdumiona. Po jednej stronie no same te baraki mieszkalne, tam gdzie i my mieszkaliśmy. A naprzeciwko, po drugiej stronie, rewir numer 1, numer 2, numer 3 i tak cały rząd rewirów aż do końca. Ja sobie myślę, po co tyle rewirów? Przecież tutaj oni nas leczą, oni nas nie leczą. Po co tyle rewirów? Przeszłam kawałek tą uliczką apelową. I nagle po drugiej stronie zauważyłam, że otwierają się drzwi tego podwórka, które jest między poszczególnymi barakami. Równocześnie otwierają się drzwi baraku. I w drzwiach baraku staje siostra. Patrzę i nie poznaję. Moja koleżanka szkolna, Jola Krzyżanowska. Dzielna dziewczyna, rok była starsza ode mnie i patrzę się i nie mogę, czy to ona, czy nie ona. I już mam biec przez tą uliczkę do niej, bo przecież ją poznałam. Nagle widzę obok z tego podwórka otwierają się drzwi i wyjeżdża jakiś pojazd. Wysoki, duży, ogromny pojazd. Co to może być? Czekam. Nie ruszam się z miejsca, bo nie wiedziałam, co to może być. To widzę, że ten pojazd się porusza i powoli wyjeżdża na główną uliczkę. Powoli i ja do tego się zbliżyłam i stanęłam jak wryta, bo cóż zobaczyłam? Wóz drabiniasty, taki jak rolnicy zwożą zboże po żniwach,
ale trzykrotnie większy od tych naszych wozów. Olbrzymi wóz drabiniasty, a na tym wozie setki trupów. Setki gołych trupów przeznaczonych do krematorium. Wóz ciągniony przez więźniarki, przy dyszlu coś 4 więźniarki, przy kołach znowu po 2 z tyłu. I tak był ciągnięty przez cały obóz. Po apelu, gdy już wszystko było pozamykane, gdy już nikt nic nie widział, wtedy robili porządek z trupami. Wyobraża sobie pani, czy to z jednego bloku tyle trupów mogli pozbierać? No setki trupów, ale żeby zobaczyć miny tych trupów z wyciągniętymi rękami, jakie miny tych trupów były, no przerażające. Stanęłam jak wryta, nie mogłam się ruszyć z miejsca. Stałam tak, aż ten pojazd przyjechał koło mnie i zniknął za bramą obozu. Za bramą obozu było krematorium i tam wykończyli te zwłoki. No, to muszę opowiedzieć, bo to widziałam naocznie i to było piorunujące wrażenie, jakie na mnie zrobiło. Nie mogłam ruszyć z miejsca. Nogi wrośnięte w ziemię były. Okazało się, że ten Ravensbrück to był obozem doświadczalnym, medycznym, którym operowali kobiety i próbowali na nich leczyć różnymi sposobami. Pewnego razu na apelu zaczęli wyczytywać wszystkie młode kobiety, które przyjechały w tym moim transporcie. Między innymi i mnie. No więc była nas spora grupka i zaprowadzili nas na rewir. Było nas, no ja wiem ile, może z 50. Zaprowadzili nas na rewir. Po co na rewir? Przecież jesteśmy zdrowe. No nic. Na rewirze między barakami były takie przestrzenie zamknięte takimi różnymi płotami, że nikt nie miał wglądu, co się tam dzieje między tymi barakami. Na tym zgromadzili nas na tej przestrzeni i kazali się nam rozbierać do Golasa. Po co? Na co? No, będą badania ginekologiczne. Badania ginekologiczne polegały na tym, że wstrzykiwano nam zastrzyki, które miały powodować bezdzietność. W ten sposób chcieli po prostu unicestwić rozrodczość narodu polskiego. Wstrzykiwano nam do pochwy jakieś środki, po których miałyśmy wielkie boleści, no, po których trudno było chodzić. Raczej człowiek skurczony siedział i ślęczał, żeby to
jakoś zwalczyć. Okazało się, no, po wojnie naturalne, jak wyszłam z obozu, to z miejsca do ginekologa. No, zaczęłam się leczyć. No później jakoś to wszystko się unormowało. Ale było, z początku było bardzo przykry był stan. I miesiączki nie było przez wiele miesięcy. No to inna sprawa, że oni nam nadawali środki specjalne, żeby miesiączki nie było. No ale potem już nie dawali tych środków, a miesiączka się dalej nie pokazywała. Tak trzeba się było leczyć. Przyglądałam się tym więźniarkom, które po apelu spacerowały chodnikiem. I sobie myślę, dlaczego takie młode, ładne dziewczęta już są kalekami, już utykają na nogi albo mają zniekształcone całą łydkę i kuleją i chodzą z pomocą innych. I to masowo. Później się dowiedziałam, że tu w tych barakach przeprowadzają operacje pseudomedyczne. Wybierają młode dziewczęta z dobrze wykształconymi łydkami i na tych łydkach przeprowadzają operacje. Wycinają mięśnie, a w to miejsce wkładają przeróżne nieczystości, przeróżne świństwa, zaszywają to i próbują leczyć. I próbują różnych medykamentów. W większości te operacje się nie udawały, a te, które wyleczone, no to pozostały na zawsze kalekami. I dlatego na tych ulicach widziałam tyle tych dziewcząt kalekich, tyle tych, które nie mogły chodzić, tylko potrzebowały czyjejś opieki. Ravensbrück było przeludnione. Z powstania warszawskiego więźniarki wszystkie do Ravensbrücku i do Święcimia i w tych obozach stawiali namioty i w tych namiotach więźniarki mieszkały. Także było tak przepełnione, że zaczęli przerzedzać ten obóz i wywozić po prostu do innych obozów pracy. Mnie wysłano do obozu koło Sachsenhausen, filia Sachsenhausen, do fabryki masek gazowych.